Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na grudzień, w których tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania na nowy rok numerologiczny i noworoczne już zapewne też. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Ale przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na grudzień. Tutaj jest 10 kielichów. Przepiękna karta, związana z ciepłem, z bliskością, a raczej bardzo pozytywna. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A pojawia się z kolei 4 monet, która tutaj jest przepięknie pokazana, bo kojarzy mi się trochę z 9 monet z kolei, ale to zaraz. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei Królowa Mieczy i wydaje mi się, że takie bardzo rozumowe patrzenie na rzeczywistość, kalkulowanie chłodne i też lekki stres związany z tym, czy z czymś wyrobicie, na przykład z przygotowaniem świąt, czy w ogóle z jakimiś celami w pracy, czy w szkole, na uczelni. Wydaje mi się, że coś takiego tutaj jest bardzo wyciszone. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy pokazujecie się jako 9 kielichów z kolei. No, też przepiękna karta. Ona z kolei mówi o przyjemnościach i robieniu sobie dobrze, jakkolwiek to zabrzmiało. Ale jak na razie bardzo pięknie i myślę, że będzie to dla Was istotny miesiąc. Jaka będzie rada? Tutaj w Radzie jest 6 buław, karta triumfu i zwycięstwa. I słuchajcie, a to zaraz, czego raczej nie robić, czego unikać? Unikać Króla Buław, no właśnie, czyli takiego stresowania siebie, nie wiadomo jakich wymagań w ogóle, lub w ogóle spełniania wymagań innych, a z przełożenia karta umiarkowania. I powiem tak, no jedno z najpiękniejszych czytań, jakie wydarzyło się w tym miesiącu, może nawet i najpiękniejsze, widzę tutaj mnóstwo spokoju, widzę tutaj mnóstwo poczucia, że jesteście tam, gdzie powinniście być, że są przy Was bliscy i że dużo Wam wcale nie brakuje. No bo zobaczcie, z przełożenia karta umiarkowanie, no ona mówi dosłownie o balansie i o tym, że umiecie właśnie wybalansować pomiędzy pracą a odpoczynkiem, pomiędzy na przykład wielkimi przygotowaniami na święta, żeby innym zaimponować, a pomiędzy po prostu takim przygotowaniem się, ale bardziej na to, żeby korzystać z okazji spotkania z bliskimi, z tego, że ma być miło, a nie tylko i wyłącznie ma być naszykowane, nagotowane i tak dalej. Myślę, że to będzie bardzo spokojny miesiąc, zwłaszcza w porównaniu do poprzedniego, listopada na przykład. Bardzo ładna karta w ogóle i w ogólnej energii jest 10 kielichów i ja tutaj widzę, że okazji do spotkań z bliskimi, z przyjaciółmi, ze znajomymi będzie mnóstwo. No wiadomo, święta, śledziki, czy szkolne, czy słuchajcie, ze znajomymi z pracy, na pewno tego będzie dużo i pozwala Wam to odciąć się troszeczkę właśnie od codzienności, od obowiązków, też od takiego myślenia na zasadzie
kieruje się wyzwaniami, czyli teraz aby do weekendu, później aby do końca miesiąca, aby do świąt, aby powiedzmy do przyszłego roku. Tu jesteście po prostu tu i teraz i cieszycie się z tego, jak rzeczywiście wygląda dana chwila, dana sytuacja i to jest bardzo piękne. Myślę, że w tym miesiącu działacie bardzo też kojąco na innych i są w waszym otoczeniu osoby, które potrzebują wsparcia i które potrzebują takiego ukierunkowania i też, żeby im powiedzieć, jak mają się z kimś pogodzić, porozumieć lub jak sobie poradzić ze stratą kogoś na przykład. I szczerze mówiąc, to wy jesteście tutaj takimi przewodnikami, opiekunami. A zobaczcie, przychodzi do was 4 monet i ta karta jak najbardziej mówi o tym, że czujecie, że macie tyle, ile wam potrzeba, że umiecie tym zarządzać i to wcale nie chodzi o to, że nie chcecie mieć więcej i że tutaj spoczniecie po prostu na laurach i osiągnąłem już w życiu wszystko, teraz tylko siedzieć i się nudzić. Nie, ale to już jest świetny wstęp, dlatego że umiecie docenić to, co już macie i to, co jest wypracowane przez was, bo niewątpliwie grudzień jest miesiącem takich podsumowań, przemyśleń i tutaj dochodzicie do wniosku, że pewne decyzje naprawdę rzeczywiście zaprowadziły was w odpowiednie miejsca. Pewne wasze decyzje były rzeczywiście właściwe. Opłacało się coś zrobić. Dobrze się czujecie z tym, co ostatnio w waszym życiu się działo. Czy jeśli chodzi o zmiany w pracy, w szkole, czy o przeprowadzkę, to już wymyślać nie będę. Ale chętnie się dowiem, więc piszcie. Tutaj do przeszłości odchodzi Królowa Mieczy i to, co powiedziałem wcześniej. To może być chłodna osoba, która jest troszeczkę zestresowana i cały czas zastanawia się, czy coś jej wyjdzie, czy jej wystarczy, czy innym zaimponuje. Wybaczcie, czy innym zaimponuje. Martwi się o to rzeczywiście, czy na przykład postanowienia noworoczne, skoro miałem w poprzednim roku i raczej nie dotrzymałem do końca z wypełnieniem ich, to czy tym razem mi się uda? Nie ma czegoś takiego. Nie ma też takiego krytyka wewnętrznego i jest na to miejsce właśnie spokój. Czyli co ja tam będę robić postanowienia noworoczne? To jest nieważne. Ważne jest, aby po prostu żyć w zgodzie ze sobą i mieć jakieś takie małe po prostu cele i wydaje mi się, że też takie cele się tutaj w tym miesiącu dla was pojawiają. I to wcale nie chodzi o to, że chcę po prostu umieć latać, więc jutro wyrosną mi skrzydła, tylko bardziej takie cele też przyziemne. Ale tak, też tutaj widzę, że jest jakiś konflikt z kobietą, który ma w tym miesiącu być wyjaśniony, zażegnany i jakieś rany mają być zaleczone. I to wcale nie musi chodzić o konflikt wasz, bo to może chodzić o konflikt na przykład, nie wiem, waszego partnera z matką albo waszego rodzeństwa. I nie ukrywam, że wy macie się przyczynić właśnie do zażegnania konfliktu. A zobaczcie, wy pojawiacie się, pokazujecie jako 9 kielichów. Też wspaniała karta. Pokazuje osobę napełnioną, spokojną, szczęśliwą, radosną, która umie o siebie zadbać i zrobić sobie dobrze. I nie chodzi mi o to, że po prostu wydajecie wszystkie oszczędności i do tego jeszcze pożyczacie pieniądze, żeby sobie tutaj jakieś dobra materialne, uzyskać. Albo nie chodzi też o to, że pracujecie ponad siły, żeby inni wam tutaj klaskali i mówili, jacy jesteście wspaniali. Bardziej chodzi o to, że znacie siebie i wiecie, co jest wam potrzebne, żeby czuć właśnie spokój, zadowolenie i naprawdę jest to błogi miesiąc. Jakkolwiek nie będzie wyzwaniowo, czy w pracy, czy w relacjach, tak w waszych głowach i sercach jest naprawdę miło i jest miłość. I coś jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, ale chyba nie. W Radzie jest 6 buław, triumf, zwycięstwo i tu jest powiedziane, że właśnie robiąc te podsumowania,
czy patrząc w przeszłość te kilka miesięcy do tyłu, czy parę lat, chodzi o to, żeby sobie podziękować, żeby sobie pogratulować, ile się zmieniło i ile sobie zawdzięczacie, jakimi osobami jesteście. Też chodzi o to, żeby dzielić się tym z innymi, bo czasami jest tak, że ludzie się obawiają okazywać emocji, czy okazywać uczuć i to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o mówienie, ale chodzi o okazywanie i tu jest powiedziane, żeby właśnie czuć większą odwagę w okazywaniu innym uczuć, emocji i pokazywać im, że rzeczywiście są dla was istotni, bo to wróci, ale też bardzo was do siebie zbliży. Czego nie robić, czego unikać? Król buław i to może być ktoś, kto jest targany po prostu nerwami, emocjami, stresem. Trzeba się wyluzować i słuchajcie, każdy ma inną sytuację życiową i wiem, że to jest łatwo powiedzieć, ale obojętnie co się nie dzieje na zewnątrz, pamiętajcie, że wy macie wpływ na to, jak się czujecie i co jest w środku u was w głowach i w sercach i na pewno grudzień ma nie być dookoła tylko i wyłącznie przygotowań, ciężkiej pracy, dookoła stresu i tak dalej, i tak dalej. Ma być miło, ma być rodzinnie, wśród bliskich, wśród przyjaciół i tak, żeby po prostu wam było dobrze. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję wam za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Na moim kanale są już czytania na nowy rok, numerologiczny, noworoczne, już zapewne też, albo dopiero zaczęły się pojawiać tutaj, gdzie się podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze oraz subskrybujcie mój kanał, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.